Jedną z największych i najważniejszych grup zwierząt na świecie są owady. I choć do końca nie poznano wszystkich ich gatunków, to szacuje się, że jest ich kilka, a może nawet kilkanaście milionów. W związku z tym, że występują one tak licznie na naszym świecie, stały się naturalnym pokarmem ryb, a co za tym idzie, wędkarze wykorzystali owady jako przynęty wędkarskie. Mucha jest chyba najpopularniejszym owadem wykorzystywanym w wędkarstwie. Przede wszystkim za sprawą swojej larwy, którą wędkarze nazywają białym robakiem, jednak nie tylko. Dużo rzadziej, jednak równie skutecznie używa się poczwarek muchy, które z angielska nazywa się kasterami. Należy wiedzieć, że wszystkie owady mają 4 stadia rozwojowe: jajo, larwa, poczwarka oraz postać dorosłą, przez które przechodzą w ciągu swojego życia. Kiedy w naszym pudełku wśród białych robaków pojawi się 1, 2 lub nawet kilka brązowych, nie świadczy to o tym, że zaczynają one padać, lecz że ulegają transformacji, przechodząc do kolejnego stadium życiowego poczwarki, z której po czasie wyjdzie dorosła mucha. Duży wpływ na prędkość tego procesu ma temperatura. Im cieplej, tym zachodzi on szybciej, ponieważ owady są zmiennocieplne, co oznacza, że temperatura rządzi ich procesami życiowymi. Ma to ogromne znaczenie przy przechowywaniu zarówno białych robaków, jak i kasterów. Niska temperatura ogromnie spowalnia ich rozwój i pozwala utrzymać w danym stadium, dlatego przechowujemy je zazwyczaj w lodówce. Temperatura ma również kluczowe znaczenie, jeśli chcemy sami wyhodować kastery. Im będzie ona wyższa, tym zrobimy to szybciej. Optymalna jest temperatura około 20 stopni. Aby proces rozpocząć, musimy zaopatrzyć się w dobrej jakości białe robaki. Kupując robaki, musimy pamiętać, że kurczą się one podczas procesu przepoczwarczania i z 1 litra białych robaków otrzymamy około 0,7, maksymalnie 0,8 litra kasterów. Kaster, czyli poczwarka muchy, nie żeruje. Czerpie jedynie z zapasów, jakie zgromadziła podczas swojego życia żarłoczna larwa. Jednak każdy proces wymaga energii, więc kaster traci na objętości oraz masie względem swojej larwy. Kiedy mamy już odpowiednią ilość białych robaków, należy je jak najdokładniej oczyścić ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Robimy to za pomocą sita o średnicy oczka 3 mm. Następnie robaki przepuszczamy przez sito o oczku 5 mm. Należy za wszelką cenę pozbyć się robaków martwych i uszkodzonych. Z nich na pewno nie zrobią się kastery, a będą wydawać nieprzyjemny zapach. Tak przygotowane robaki bez grama pyłu wsypujemy do miski i pozostawiamy. Jeśli robimy to na dworze, należy przykryć miskę sitem, aby robaków nie zjadły nam ptaki, dla których są one prawdziwym rarytasem. W zależności od temperatury po około 2 do 5 dni wśród białych robaków zaczną pojawiać się brązowe poczwarki, czyli kastery. W początku nieliczne, lecz z czasem proces ten zacznie odbywać się coraz szybciej, rzekłbym nawet, że lawinowo. Niestety nie wystarczy zaczekać, aż wszystkie robaki przejdą w stadium kastera, lecz systematycznie w odpowiednim czasie oddzielać je od białych robaków. Niestety rozwój wszystkich larw nie odbywa się równocześnie i jedne dojrzewają szybciej, drugie później. Świeżo zrobione kastery wrzucone do wody toną, jednak im są starsze, tym stają się lżejsze i w końcu zaczynają pływać. Dzieje się tak, ponieważ wewnątrz skorupy powstaje mucha, którą otacza powietrze, czyniąc z kastera coś na kształt boi pływającej po wodzie. Wędkarze w znakomitej większości przypadków używają kasterów tonących, ponieważ większość grubych ryb żeruje raczej na dnie. Właśnie dlatego, produkując kastery, należy zwrócić uwagę na ich wyporność. Wskaźnikiem wyporności kasterów jest ich kolor. W początku są one białe i wyglądają dokładnie jak nieruchome białe robaki. Z czasem stają się beżowe i zaczynają brązowieć, aż staną się praktycznie czarne. Później wykluwa się z nich mucha.
Jasnobrązowe kastery toną. Ciemnobrązowe i czarne pływają, dlatego kiedy w misce z białymi robakami zaczynają pojawiać się kastery, należy je wszystkie wrzucić na sito i przepuścić. Nieruchome kastery pozostaną na sicie, a białe robaki przejdą z powrotem do miski. Kastery wrzucamy do wody i umieszczamy w lodówce, a białe robaki dalej pozostawiamy w misce na wolnym powietrzu. W początku kastery odsiewamy 2-3 razy dziennie, ale w końcowej fazie produkcji robimy to nawet co godzinę. Podczas całego procesu część robaków padnie. Zdechłe robaki trzeba na bieżąco usuwać, ponieważ będą się rozkładać i po prostu cuchnąć. Samo wyprodukowanie kasterów to dopiero połowa sukcesu. Aby jednak zawieźć nad wodę doskonałe kastery, należy również zadbać o ich kondycję podczas przechowywania. Wbrew pozorom wcale nie jest to takie łatwe. Kastery trzymamy w wodzie. Natura zaopatrzyła je w specjalne systemy chroniące przed czasowym zalaniem. Dlatego kiedy znajdą się pod wodą, wstrzymują procesy życiowe i utrzymują się przy życiu nawet do kilkunastu godzin. Jednak cały czas żyją i potrzebują tlenu z powietrza, dlatego musimy przynajmniej raz dziennie odcedzić je i dać im dostęp do powietrza przez kilka do kilkunastu minut. Oczywiście nie za długo, bo na powietrzu kontynuują swój cykl życiowy i pozostawione bez wody mogą stać się pływającymi, czego oczywiście nie chcemy. Jeśli zostawimy kastery w wodzie na kilka dni, po prostu padną i zaczną nieprzyjemnie pachnieć. Takie brzydko pachnące kastery stają się bardzo mało atrakcyjne dla ryb. Niektórzy producenci kasterów stosują pewien wybieg, który pozwala wydłużać ich przydatność do użycia. Zalewają po prostu kastery wrzątkiem, ścinając w nich białko. O ile sposób ten skutecznie konserwuje kastery, to ja osobiście uważam, że świeże, żywe kastery są o wiele lepsze i dużo lepiej postrzegane przez ryby, co łatwo zauważyć podczas łowienia, kiedy na żywe kastery mamy o wiele więcej brań niż na takie sparzone, zakonserwowane. Podczas łowienia kastery również cały czas trzymamy w pudełku w wodzie. Stanowisko na brzegu rzeki czy jeziora zazwyczaj jest nasłonecznione i panuje tam wysoka temperatura, dlatego kastery pozostawione bez wody bardzo szybko zaczynają pływać. Przed samym łowieniem należy również wypłukać kastery i wymienić im wodę na świeżą. Najlepiej na wodę z łowiska. Robimy tak dlatego, że pozostające kilkanaście godzin w wodzie poczwarki wydzielają nieprzyjemny zapach. Choć proces biologiczny zachodzący w kasterach wydaje się być nieodwracalnym, to jednak istnieje sposób, aby z kastera pływającego zrobić z powrotem tonącego. Można do tego celu użyć pompki próżniowej do peletu. Kastery wraz z wodą umieszczamy w pudełku i wysysamy za pomocą pompki całe powietrze. Powtarzamy tą operację kilka razy, co spowoduje, że kastery naciągną troszkę wody i ponownie zaczną tonąć. Sposobem tym można dodatkowo trwale nasycić kastery zapachem, dodając przed pompowaniem aromatów w płynie do wody, w której pływają kastery. Czasami zdarzają się jednak sytuacje, kiedy będziemy potrzebować kastera pływającego lub zbalansowanego, który bardzo powoli tonie pod obciążeniem haczyka. Przynęty takie są niesłychanie skuteczne na ryby, które żerują w toni. Szczególnie w ciepłe dni ryby podnoszą się ponad dno i wtedy pływający kaster jest strzałem w dziesiątkę. Przynęta z kastera to przede wszystkim pojedynczy kaster. Zahaczamy go w ten sposób, że całe ostrze wystaje poza poczwarkę. Takie ułożenie haczyka gwarantuje prawidłowe zacięcie ryby. Ostrze nie może pozostawać we wnętrzu kastera, ponieważ jego skorupa osłabi zacięcie i może przesunąć jego kierunek, czego wynikiem mogą być spudłowane brania i spięte podczas holu ryby. Z kasterów można również tworzyć większe przynęty. 2 kastery zakładamy w taki sposób, a oto sposób na założenie 3 kasterów. Kaster jest również bardzo popularnym składnikiem wędkarskich kanapek.
Dodaje się go do białych robaków, czerwonych robaków, ale również do pszenicy czy kukurydzy. Bardzo istotnym elementem przynęty z kasterem jest właściwy haczyk. Nie może on być zbyt wielki, jednak bardzo ostry i odpowiednio gruby. Tylko haczyk zrobiony z grubego drutu będzie odpowiednio trzymał kastera. Z cienkich haczyków będzie on spadał podczas zarzutu. Idealnym haczykiem do tego celu jest widoczny tutaj haczyk Owner 50340. Zarówno kształt, jak i grubość haczyka idealnie pasują do kastera. Pojedynczego kastera uzbroimy haczykiem numer 18. Dwa kastery haczykiem numer 14 lub 16, a większe kanapki numerem 12. Na sam koniec chciałbym również powiedzieć, w jakich sytuacjach kaster jest lepszy od białych robaków. Jego ciemny kolor powoduje, że niezbyt przepadają za nim ukleje i właśnie dzięki temu jest on doskonale selektywną przynętą w wodach, gdzie rybka ta przechwytuje większość jasnych przynęt, uniemożliwiając im opadnięcie na dno, gdzie żerują większe ryby. Sam fakt, że kaster jest nieruchomy, czyni go bardzo atrakcyjnym dla dużych ryb, które podchodzą bardzo ostrożnie do poruszających się białych robaków czy drżownic. Właśnie dlatego na kastery bardzo często łowimy duże leszcze i liny, do których przynęta ta wydaje się być stworzona.